Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Dzisiaj przejdziemy się do Cainhurst i od razu przepraszam Was za dźwięki wydawane przez kota i psa, bo dziś oba chciały ze mną spędzić trochę czasu i oba nie śpią. Jesteśmy przed Hemwick. Postarałam się wyczyścić to miejsce przed nagraniem odcinka, także powinniśmy tylko przebiec, zebrać lód i udać się do Cainhurst. Tak, widzę, że pomimo tego, że wyczyściłam to miejsce, to się przeciwnicy ponownie pojawili. No nieważne. To wyczyścimy to miejsce teraz. Jak już pewnie wcześniej wspominałam, ci ludzie tutaj są po to, żeby bronić Hemwick, bronić czarownic z Hemwick przed takimi jak my. Tamto miejsce nie jest zbyt bezpieczne. Najlepiej byłoby po prostu tam nie wpaść na wszystkich czterech, bo trudny czas wtedy czeka. Mam nadzieję, że to wszyscy. I tutaj oni oczywiście dają dużo kul. I zaczynamy zbierać popiół ze szpiku przede wszystkim. Bo jak pamiętamy z opisu, Hemwick słynie z popiołu przez to, że palą ciała. Mnie się nie zdarzyło, szczerze mówiąc, tego popiołu za często używać. Zazwyczaj go po prostu sprzedaję, kiedy brakuje mi ech. Jesteśmy w Hemwick. Teraz szybciutko przebiegniemy się do przystanku, do Cainhurst. Przyznam Wam, że nie lubię Cainhurst. Nie lubię bossa z Cainhurst. Jest to jeden z 3 moich najmniej ulubionych bossów. Czyli Logariusa nie lubię Mikolasza, którego spotkamy praktycznie pod koniec gry, i nienawidzę Laurensa z DLC. Niezbyt ulubionym bossem też jest dla mnie Sierota Kos z końca DLC. Jak widzicie, pojawiła się kareta, ale tylko karoca. Ale tylko dlatego, że przypadkiem kliknęłam na ten obelisk. Teraz przebiegniemy między tymi przeciwnikami i uruchomimy sobie transport do Cainhurst. Cainhurst to najprawdopodobniej nazwa związana z Kainem, bo Kain to wiadomo albo biblijny Kain, albo też może pierwszy wampir, bo podłokrwiści są podobni do wampirów, oni się żywią krwią. No i Hurst
nazwie Cainhurst, co jest wzgórze, czyli można byłoby przetłumaczyć Cainhurst na polski jako wzgórze Kaina. Jak widać, zamek jest opuszczony i panuje tu zupełnie inna pora roku niż w reszcie świata. Przywiozły nas tu konie, a widać, że one już trochę tu leżą, więc istnieje teoria, że to wielki Oedon, który być może w pewien sposób czuwa nad królową podłokrwistych, nas tu zaprosił. Tak, jest to miejsce, w którym nie spotkamy ludzi, czy tamtych wampirów. Jedyną ocalałą kobietą jest królowa podłokrwistych. Ja sobie cofnę się do snu tropiciela, żeby spędzić echa. I tak, pod Cainhurst są jakieś lochy, najprawdopodobniej, więc rycerze z Cainhurst mogli jak najbardziej chodzić do lochów i z tego korzystali. Najprawdopodobniej polowali na tropicieli, żeby przekazywać krew tropicieli swojej królowej, która to piła tą krew, żeby się wzmocnić, żeby móc począć dziecko wielkiego. Żeby począć takie dziecko, trzeba mieć dosyć silny organizm. I taka krew podobno tak ją wzmocniła, że byłaby możliwość poczęcia dziecka, choć tak naprawdę nie została wybrana, żeby nosić dziecko wielkiego. Ale ta krew sprawiła, że jest teraz nieśmiertelna. Natomiast słyszeliśmy z ust Willema w cutscence po pokonaniu Amelii takie słowa, czy Laurens chce go zdradzić. Może to być, ta obawa o zdradę może być związana również z tym, że ktoś już zdradził wcześniej Willema i istnieje teoria, że jakiś uczeń, nie wiadomo czy Laurens, czy zupełnie ktoś inny, może sam German, przeniósł krew wielkich do Cainhurst. I przez to, że ludzie z Cainhurst, którzy, no jak widać po rzeźbach, byli dostojni, stwierdzono, że podłokrwiści, takich nazwano, podłokrwiści zagrażają Kościołowi Uzdrowienia, więc Kościół Uzdrowienia poniekąd pozwolił Logariusowi i innym egzekutorom na rzeź w Cainhurst. Tak, i w Cainhurst spotkamy takich przeciwników. Oni piją krew. Może to są zamienieni rycerze z Cainhurst w takie pijawki. Spotkamy też duchy, o których zaraz opowiem. I na te pijawy bardzo dobra jest broń Ludwika, bo ona ma bonus do zadawania tak zwanych świętych obrażeń chyba. Minus oczywiście tej broni jest taki, że jest wolno. Warto powiedzieć, że w lochach, jeżeli zabijemy jakiegoś przeciwnika kłutymi obrażeniami, to one się pojawiają w lochach nad tym przeciwnikiem i spijają jego krew.
Podobno zdarza się to rzadko, żeby one się tak respawnowały, ale oglądając niektóre walkthrough innych twórców, zauważyłam, że wcale to aż takie rzadkie nie jest. Istnieje jeszcze w ogóle jedna teoria, że po tym jak Laurence zabrał krew wielkich, może inaczej, Laurence postanowił się odłączyć od Willema z Byrgenwerth, bo on chciał wykorzystywać krew wielkich, natomiast Willem był przeciwny wykorzystywaniu krwi wielkich. Postanowił on po prostu odłączyć się od Willema i założyć swoje własne stowarzyszenie. Jeszcze wtedy nie mówiło się o Kościele Uzdrowienia. Żeby jednak to zrobić, to musiał mieć pieniądze na to. Więc wkupił się w łaski królowej Annalise, tej królowej podłokrwistych. Ona mu finansowała zbudowanie Kościoła Uzdrowienia, finansowała mu ekspedycję do lochów, no generalnie finansowała wszystko, na co tam Laurence potrzebował. Najprawdopodobniej za obietnicę tego, że jak uda się Laurence'owi stworzyć wielkiego, czy przywołać wielkiego, to on pomoże Annalise począć dziecko wielkiego. Oczywiście to się udało, w sensie udało się Laurence'owi zbudować Kościół Uzdrowienia i wtedy już mu Annalise nie była potrzebna, dlatego poniekąd zgodził się nieoficjalnie, żeby egzekutorzy po prostu wybili cały ród Cainhurst. I jak porozmawiamy sobie z królową, to ona będzie miała żal oczywiście do Kościoła Uzdrowienia i powie, że jest wrogiem Kościoła Uzdrowienia. Zbieramy dużo mgły odrętwienia. Tu słychać płacz. I tu oprócz służących spotkamy też duchy. I to są duchy dam z Cainhurst, które mają skrępowane ręce. One po prostu zostały związane i zaszlachtowane przez egzekutorów. Najprawdopodobniej Logarius w ogóle żałował tego, co zrobił. Natomiast też istnieje teoria, że Kościół Uzdrowienia, ta nazwa powstała dopiero jak z lochów przyniesiono czaszkę Laurence'a, tą, którą widzieliśmy po pokonaniu Amelii. Podobno, według tej teorii, Laurence razem z jego uczniami albo sprzymierzeńcami, innymi studentami z Byrgenwerth oraz z Germanem trafili do Jarnam i oni się podawali za medyków i ci medycy leczyli krwią wielkich. Wtedy może istniał zamiast Kościoła Uzdrowienia Kościół Dobrego Kielicha w Jarnam. I przez to, że Laurence leczył krwią wielkich, która leczyła generalnie ze wszystkiego, to on zyskiwał popularność i dzięki temu udało się zdobywać coraz większe wpływy i założyć Kościół Uzdrowienia, albo przynajmniej coś na kształt Kościoła Uzdrowienia. I dopiero właśnie jak Laurence zginął i zebrano jego czaszkę z lochów, to nazwano się Kościołem Uzdrowienia. Taka istnieje teoria. Czy tak jest? Oczywiście nie wiadomo. Miyazaki też się na ten temat nie wypowiedział. Tu mamy jakąś skrzynię, zobaczmy, co jest w środku. Nowa broń. Broń dzierżona przez rycerzy z Cainhurst łączy elegancję rycerskiego miecza ze swoistą bronią palną zakonu Cainhurst. Starożytni szlachcice, od dawna zażywający krew, znali dobrze plagę krwi i pozbywanie się bestii było dyskretnym zadaniem ich sług lub rycerzy, którzy byli tak nazywani, aby zachować pozory. W ogóle Lady Maria, którą poznamy z D&C, ukochana Germana, również pochodziła z Cainhurst. Tak, myślę, że w dalszym ciągu przyspieszę.
mamy kolejną skrzynię. Szlachetna suknia, taka sama jak naszej... jak ona się nazywała? Ta, co jest w kaplicy Oedona. Naszej prostytutki. Tak, w Cat Contencie była możliwość walki z królem Cainhurst, z małżonkiem królowej, aczkolwiek nie spotkamy go w tej grze. Zrezygnowano z króla, z postaci króla. Tak. Wybiorę monokular. Ta postać to jakiś duchowny, nie jest związany z Cainhurst. Krąży teoria, że to jest albo Laurence, albo ojciec Norbert. To jest królowa, a to jest jakieś dziecko i najprawdopodobniej to jest mała Lady Maria. Być może German przybył tutaj, żeby dać krew z Cainhurst na polecenie Laurensa. I wtedy też zabrał małą Lady Marię, żeby ją szkolić na tropiciela. Taka teoria też krąży. I Lady Maria podziwiała Germana, oczywiście. A German się w niej w końcu zakochał. Będziemy tu też widzieć takie stworki. Jak widzicie, piją krew. Czyli mamy tutaj takie miejsce wampirów. Mamy wilkołaki nazywane bestiami. I mamy też garbulce, które nie są jakoś wybitnie, powiedziałabym, sprytne. Jak się im nie damy złapać, to generalnie nie ma z nimi problemu. Teraz będę musiała się cofnąć do snu tropiciela, żeby nie stracić i żeby uzupełnić zapasy fiolek z krwią. Oczywiście ta lokacja jest opcjonalna, ale za wejście tutaj i chyba za wejście tutaj i oczywiście za pokonanie bossa jest trofeum. Jak widzicie, tu jest kolejny zburzony most. Tam jest chyba Hemwick, a tam jest, widać archikatedrę z wieżą astralną, wieżą zegarową. Zapomniałam, że on tu jest, przypadkiem go ominęłam. Cainhurst moim zdaniem jest nie do końca wykorzystaną lokacją. Można było tu naprawdę dużo więcej loru umieścić, tak samo w lochach. Mamy set egzekutora. Nie pełny, bo nie mamy hełmu egzekutora, ale można będzie go wkrótce kupić. I to jest takie samo odzienie, które przywdział Alfred. Odzienie bandy egzekutorów dowodzonej przez męczennika Logariusa. Na jego podstawie opracowano szaty kościoła z mocnymi akcentami świętej chusty. Jako rzekł niegdyś wielki Logarius, akty dobroci nie zawsze są roztropne, akty zła nie zawsze głupie, ale mimo to zawsze będziemy się starać dobrze czynić. No i nic nowego. Ja lubię ten set, ładnie wygląda. Otworzymy sobie skrót i zakończymy odcinek. Zbierzemy jeszcze jedną rzecz z tej skrzyni. Rejestr podłog krwistych.
Gdzie on jest? Oprawiony w czerwoną skórę rejestr podłog krwistych wiernych przymierzy Onalais królowej podłog krwistych z zamku Cainhurst. Przez wieki zachowano rejestr podłog krwistych żądnych krwi tropicieli, którzy absorbują ziarno krwi ofiar. Uwaga, wyłącznie do użytku online. Tak, można zbierać przedmiot, który wygląda trochę jak krwiste plemniki i później przekazywać to Onalais i jakby wtedy w randze podłog krwistych się wspinać. Dobra, to ja Wam dziękuję za ten odcinek. Oczywiście jak zwykle zapraszam do dzielenia się swoimi ciekawostkami czy innymi teoriami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!